Cześć, witam wszystkich na moim kanale. Bardzo się cieszę, że przybywa grono obserwujących, to znaczy, że chcecie robić właśnie ze mną sweterki. Z tego bardzo się cieszę i oczywiście bardzo Wam dziękuję. Słuchajcie, dzisiaj przygotowałam dla Was taki sweterek melanż. Ja wykorzystałam tutaj kolory brązu i taki bieli, trochę takiego koloru kredowego. W zasadzie kojarzy mi się to bardziej taką z kawą, z mlekiem, z cappuccino, dlatego po prostu bardzo chciałam sobie zrobić taki sweter, no typowo taki jesienny, brązy, aczkolwiek taka właśnie bardziej tonacja kawy. Słuchajcie, sweterek jest bardzo prosty, naprawdę wzór jest prosty, jedynie co to chciałam się właśnie skupić na mieszance tutaj różnej właśnie kolorystyki włóczek. Jeśli chodzi o sam projekt, to tak jak tutaj widzicie, przygotowałam sobie schemacik, to będzie mniej więcej coś takiego. Będziemy sobie robić go tutaj poziomo, idąc od dołu, przez tutaj rękawki, robiąc otworek na dekolt i wracając tutaj z powrotem na tylny panel. W trakcie też filmiku mówię, że można rozdzielić sobie, to znaczy zrobić sobie dwa osobne panele, jeżeli komuś jest tak wygodniej, i później tutaj zszyć. To wszystko Wam oczywiście pokażę. Ja natomiast jeszcze chciałam krótko powiedzieć, z czego można zrobić taki sweterek. Ja użyłam tutaj do tego bawełnę firmy Drops Safran. Bardzo fajna bawełna, naprawdę świetnie się ją przerabia i postanowiłam połączyć ją z wełną merino i tutaj użyłam do tego takiej włóczki Katia Concept. To jest mieszanka wełny merino z jedwabiem. No nie ukrywam, jest to troszeczkę droga włóczka, ale ja ją zbierałam, że tak powiem, to znaczy właśnie przez to, że kilkakrotnie kupowałam kłębki, no zbierały mi się troszeczkę inne odcienie, więc dlatego postanowiłam właśnie wykorzystać to do zrobienia takiego melanżu. Oczywiście, jeżeli chcecie wykorzystać te włóczki, no to możecie robić tak jak ja. Natomiast można je również zamienić, zostawić włóczkę bawełnianą Drops Safran, a na przykład tą wymienić na nawet alpakę. Też bardzo fajnie się z niej robi. Chodzi o to, żeby szydełko tutaj zalecane producentem było około 3 mm, 2,5. Można również zamienić na włóczkę Baby Drops Merino, jak również na jakiekolwiek właśnie włóczki tutaj związane z alpaką. Ja oczywiście też chciałam Was przekonać do innej kolorystyki. Jeżeli ta Wam nie odpowiada, to ja przygotowałam nawet tutaj taki kawalątek właśnie czarny z białym. Też bardzo fajnie wygląda. No tak ekstrawagancko. Można mieszać naprawdę kolorystykę różną. Zachęcam Was do tego. To jest właśnie to, że robimy dla siebie nietypowy sweterek. Tutaj właśnie wykorzystałam włóczkę merino, no i właśnie tą bawełnę białą. Także tak wyglądałoby w czarno i bieli. Też pewnie bardzo fajnie. Natomiast mój jest typowo taki sweterek kawowy. Jeżeli Wam się podoba i chcecie mieć taki sweterek, to oczywiście zapraszam na filmik. Cały sweterek będę wykonywała szydełkiem numer 4. Dokładnie ilość i kolorki opiszę pod filmikiem w opisie. Więc jeżeli chcecie zrobić sweterek, to róbcie go ze mną. Zapraszam. Zanim będziemy jeszcze robić ten sweterek, to oczywiście podam Wam wymiary, jakie mi wyszły tutaj. Ten sweterek jest zrobiony w taki sposób, że pierwsza ta część jest taka sama, natomiast u góry się właśnie troszeczkę będzie rozszerzał i u mnie ta szerokość to jest około 45 cm, natomiast już tutaj przy samej górze to jest 50 cm. Natomiast długość tego sweterka, jaka mi wyszła, to jest około 56 cm, więc jeżeli odpowiada Wam taki rozmiar, możecie robić ze mną lub odpowiednio powiększać, o czym będę mówiła dalej. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o same rękawki, to ja zadecydowałam, że tutaj właśnie moje ściągacze będą bardzo długie. W zasadzie tutaj sięga mi gdzieś do koło łokcia, a dalsza część wykonuję już tutaj ściągaczem właśnie w tym kolorze i tak będę go projektowała. Wy natomiast możecie oczywiście go zmieniać i robić sobie dalej z mniejszym ściągaczem, o czym też również poinformuję. No i wykończenie, u mnie jest wykończenie w łódeczkę, ponieważ ja bardzo lubię takie sweterki. Oczywiście można samemu jeszcze dorobić tutaj sobie różne ściągacze, to nie ma naprawdę problemu. Tą łódeczkę będziemy również tutaj profilować, żeby nam przy szyjce nie przeszkadzało. Więc to jest taki, powiedziałabym, rozmiar SM. Jeżeli Wam odpowiada, możecie nabierać tyle oczek, ile ja. Jeżeli nie, no to będziecie musieli sobie po prostu sami dopasować odpowiednią liczbę oczek do rozmiaru, ponieważ wiadomo, robimy dla siebie, więc mamy ten komfort. Możemy sobie sami ustalić, jaki sweterek nam będzie najbardziej wygodny. Dobrze, więc zabieramy się do pracy. Sweterek będziemy zaczynać od zrobienia sobie tej pierwszej naszej połowy, całej, łącznie właśnie z pierwszym tutaj panelem przodem i połową rękawków. Następnie lustrzanym odbiciem będziemy właśnie robić tył, czyli tak jak mówiłam, sweter w jednym kawałku.
jedynie na końcu będziemy jeszcze dorabiać tutaj ściągacze, ale to już na samiutkim końcu. Słuchajcie, na początek musimy oczywiście ustalić sobie szerokość naszego sweterka, ponieważ sweter będziemy robić poziomo. Więc to jest bardzo ważne, żeby na tym etapie już oszacować, ile potrzebujemy szerokości. Ja oczywiście korzystam z próbki i Wam również doradzam, jak już pokażę, jak wykonywać wzór, przerobić sobie właśnie kilka rzędów do góry. Przykładowo zmierzyć sobie na przykład, że 20 oczek zajmuje mi 10 cm czy 12 i odpowiednio przemnażać do momentu, aż uzyskamy właśnie naszą pożądaną szerokość sweterka. Ja nie chcę tutaj narzucać konkretnych rozmiarów, ponieważ ja głównie robię pod siebie, więc ja jestem zwolenniczką właśnie mierzenia i sprawdzania. Mamy ten komfort, że robimy dla siebie, więc nie musimy się trzymać konkretnych tabel, liczb i wzorów. Możemy po prostu zrobić sobie sami taki, jaki nam pasuje. Więc wykonajmy próbkę, ona jest najbardziej miarodajna. Dobrze, słuchajcie, ja wykonałam sobie taką próbeczkę i oczywiście mi wyszło, że by uzyskać moją pożądaną szerokość, a ja chcę mieć tutaj właśnie 45 cm, muszę nabrać 72 oczka. Więc zaczniemy oczywiście od nadbierania oczek łańcuszka. Czyli zaczniemy sobie od naszej pętelki podstawowej w ten sposób i zaciągamy, odpowiednio sobie zmniejszymy. Ja pracuję na szydełku numer 4, mam połączone tutaj ze sobą dwie włóczki i będziemy robić nasz wzór. Czyli tak, mamy pierwsze oczko zahaczone, nawijamy i przekładamy. Raz, dwa, trzy, 4, 5. Mam już nabrane moje oczka. Robię jedno dodatkowe, które nie będzie wliczane do wzoru, będzie tylko tutaj łatwym przejściem, czyli robię 73. Następnie odwracamy sobie łańcuszek, to jest nasz przód łańcuszka. Będziemy pracować z tyłu łańcuszka, zaczepiać tutaj o tą tylną pętelkę środkową na końcu. Czyli tak, pomijamy oczywiście to oczko dodatkowe, robimy narzut, wbijamy się tutaj właśnie w tą środkową pęteleczkę, przekładamy włóczkę szydełkiem, jeszcze raz robimy narzut i przekładamy przez 3. Narzut, wbijamy się w środkową pęteleczkę, przekładamy włóczkę, narzut i przekładamy przez 3. Narzut, środkowa, przekładamy przez środkową, narzut i przez 3. Robimy tak naprawdę, słuchajcie, półsłupki nawijane. Musimy przerobić cały łańcuszek takich półsłupków. Jak przerobię cały, to pokażę Wam na końcu, co dalej. Przerobiłam sobie już mój pierwszy rządek. Mamy pierwszy podstawowy ten łańcuch. I teraz będziemy sobie wykonywać ten wzór. Słuchajcie, wzór jest bardzo prosty, bo to są zwykłe półsłupki nawijane, wbijane właśnie w tylną pętelkę. Ja bardziej chciałam się tutaj skupić na kolorystyce i właśnie takim melanżu tych dwóch kolorków, niż na kombinowaniu jakichś wymyślonych wzorków. Więc myślę, że to wygląda fajnie i po prostu skupiałam się tylko na kolorkach tym razem. Więc tak, robimy oczywiście oczko na końcu, przejście, przekładamy sobie robótkę i będziemy się teraz wbijać właśnie w tylną pętelkę. Czyli tak, znowu narzut i wbijamy się tutaj od góry. Mamy dwie kolorowe włóczki, więc może być gorzej widać, ale mamy tu całe oczko i nie chodzi mi o to całe oczko, tylko od góry jak się wbije, to mam tutaj takie pętelki. Więc dwie, ponieważ są dwie włóczki, jeżeli robicie z jednej, no to będziecie mieć jedną. Robię narzut, przekładam przez tą pętelkę, jeszcze raz narzut i przez 3. Narzut, znowu wbijam się tutaj w środeczek, czyli tutaj zahaczam o tylną pęteleczkę, przekładam, zrobił narzut i przez 3. I znowu narzut. Tu się wbijam od góry, żeby zahaczyć tylną pęteleczkę. Tu mi zostaje właśnie taki ładny łańcuszek. Przekładam i znowu narzut i przez 3. W ten sposób. Myślę, że jak już ktoś umie robić na szydełku, to na pewno nie będzie problemu. Natomiast dla początkujących myślę, że też to będzie w miarę proste. Czyli ostatni raz Wam jeszcze raz tutaj pokażę. Narzut. Wbijam się tutaj w tylną pęteleczkę. Zahaczam, przekładam włóczkę. Znowu narzut i przez 3. I oczywiście robimy tak do końca. A na końcu, słuchajcie, przerabiamy całe oczko.
czyli nie wyszukujemy tylnej pętelki, tylko całe, żeby właśnie ta krawędź była stabilniejsza. W ten sposób. I znowu oczko łańcuszka, obracamy robótkę i robimy to samo, czyli narzut, tylna pętelka łańcuszka, przekładamy, narzut i przekładamy. Słuchajcie, jeżeli jesteście początkujący i ciężko Wam jest odróżnić oczka, to oczywiście zachęcam do znaczenia sobie tutaj rogów, zarówno przedniego, jak i prawego, jak i lewego, jednego końca, drugiego. No bo wiadomo, jest to wygodniejsze i łatwiejsze, żeby nie szukać oczek i żeby nam się też nie okazało, że robótka zamiast iść prosto, będzie nam właśnie szła na skos, bo wtedy będzie oznaczało, że gubimy oczka i nie bierzemy tej ostatniej pętelki, więc uważajcie, lepiej sobie po prostu zaznaczyć, wtedy mamy pewność. No więc robimy do końca. Wzór jest taki sam, słuchajcie, czyli cały czas operujemy tutaj na tylnej pętelce, cały czas na półsłupeczkach. Tak jak mówię, chodziło głównie o tutaj wydobycie tego melanżu, nie o jakiś skomplikowany wzór. I on też jest taki fajny, bo jest elastyczny, więc nie będzie ten sweterek taki sztywniejszy. Słuchajcie, jeśli chodzi o to, dokąd robić ten sweterek, ponieważ jest to właśnie ta część tutaj, gdzie my nie będziemy zwiększać, tylko ta tutaj, musimy sobie ustalić, od jakiego momentu chcemy, żeby nam się tutaj rozszerzało. To tak naprawdę zależy od Was, ponieważ możemy, wiadomo, zacząć wcześniej, mieć większe tutaj to rozszerzenie, takie właśnie batmanowe rękawki. Możemy też stricte właśnie tylko pod paszką sobie rozszerzyć. To w zasadzie zależy od Was. Ja na razie jeszcze nie wiem. Przerobię sobie kilka rzędów. Na przykład dojdę do 15 cm tutaj, zmierzę sobie i zobaczę, czy chcę, żeby to rozszerzenie już było. Więc słuchajcie, róbcie te rzędy. Jak ja przerobię kilka, to pokażę Wam, na jakim etapie będę sobie zwiększała. Przerobiłam już kilka moich rzędów. Dokładnie tutaj wysokość mojego sweterka już wynosi 15 cm. I tutaj właśnie się zatrzymuję i zaczęłam już rozplanowywać, jak będzie wyglądał właśnie dalsza część mojego sweterka. Słuchajcie, więc tak, ja założyłam sobie, że na ten ściągacz tutaj zrobię około 10 cm. Tu mam 10. Tą część, którą tutaj już wykonaliśmy bez właśnie rozszerzenia, mi wyszło 15 cm wysokości, więc teraz będę rozszerzała tutaj sweterek. To rozszerzenie też nie będzie jakieś wielkie, a zaraz Wam pokażę, jak można zrobić, żeby było na przykład bardziej takie właśnie rozłożyste. Ja natomiast będę robiła troszeczkę mniejsze i na to rozszerzenie myślę, że wykonam około również 15 cm. Chodzi tutaj, żeby właśnie dojść tutaj do paszki w momencie, kiedy się będzie zaczynał rękaw. Czyli tak naprawdę na tym etapie, do momentu rękawa, ja już będę miała prawie około 40 cm. Następną część, czyli połowa rękawu, to będzie około 16-17 cm na to, żeby właśnie wykonać tą część. Czyli cały mój sweterek będzie około 57 cm. Wy również sobie możecie w ten sposób rozplanować, ponieważ ja jestem dosyć niska, więc nie potrzebuję dłuższego sweterka. Natomiast jeżeli Wy potrzebujecie dłuższy, no to trzeba sobie właśnie rozplanować. Już mniej więcej wiemy, ile zajmuje nasza robótka, jak przerobiliście właśnie jakąś część, więc możemy teraz oszacować, ile jeszcze właśnie potrzebujemy, ile na ściągacz mniej więcej. Tak samo zmierzyć sobie rękawek, ile tutaj potrzebujemy pod paszką całościowo lub po prostu pół. Ja mniej więcej wiem, że około 16-17 cm potrzebuję właśnie na połowę tutaj rękawu. No i to rozszerzenie, które może być większe bądź mniejsze, można je zacząć wcześniej bądź później. Natomiast robimy je dotąd, dopóki sięgamy tutaj już właśnie tego rękawku. Słuchajcie, to wszystko, co będziecie robić, trzeba sobie zapisywać. Jeżeli robicie tak jak ja, no to można sobie oglądać na filmiku, ale jeżeli robicie inaczej, to musicie sobie to zapisywać, każdy rząd, tak jak ja tutaj, zaznaczyłam sobie właśnie stronę prawą, w ten sposób, że początkową niteczkę mam tutaj, z racji tego, że mam tu ładny warkocz, zaczynający się, tu mam trochę dalej, więc uznałam, że to będzie moja prawa strona. I tym sposobem liczę sobie, ile mam tutaj rzędów takich łańcuszkowych. Mi wyszło, że mam 10. I w ten sposób sobie zapisuję 10 rzędów, jestem na prawej stronie, kończę tutaj tą niteczką i od tego momentu na lewej stronie będę sobie zwiększała.
Zapisujemy dlatego, że będziemy to wszystko robić później lustrzanym odbiciem, czyli tu będziemy skracać, więc musimy wiedzieć, kiedy zaczęliśmy, kiedy skończyliśmy, ile było rzędów tu, ile tam. Oczywiście jest też prostszy sposób, bo można wykonać 2 panele osobno, czyli zrobić sobie jeden i zrobić sobie drugi sam, taki sam i po prostu później trzeba będzie go tu zszyć. Więc to jest tak naprawdę łatwiejszy sposób, natomiast ja wolę mieć mniej szycia, nie lubię zszywać swetrów, więc po prostu robię sobie go w całości. Wam jak jest wygodniej, możecie po prostu podzielić go sobie jak gdyby na 2 części i zrobić pierwszy panel i później będzie łatwiej. Oczywiście też musimy zapisywać, co robiliśmy, żeby były 2 takie same. Więc tak jak mówiłam, ja skończyłam tutaj. Mam przypiętą niteczkę, żebym wiedziała, że to jest moja prawa strona i się nie pomyliła, ponieważ będę zwiększać już tylko na jednej stronie, na lewej. No i co? I bierzemy się w takim razie za zwiększanie. Czyli jestem tutaj na mojej prawej stronie. Jeżeli Wam się zgadza, liczba oczek taka sama co tu, co na dole, więc możemy, słuchajcie, zwiększać. Robimy to w ten sposób, że oczywiście oczko dodatkowe, przekręcamy robótkę na lewą i będziemy w jednym oczku robić 2. Z tym, że ja robię to tak, żeby nie robić zbyt dużych dziurek. Rozdzielam to oczko w ten sposób, że tu robię narzut i wbijam się w całe oczko. Nie tak jak zawsze w tylną pętelkę. Tutaj się wbijam w całe i znowu robię narzut. I teraz w tym samym oczku po prostu wbijam się w tą tylną pętelkę. Ja wiem, że jest ciężej, ale się da. O, w ten sposób. I przekładam włóczkę i przeciągam przez 3. Ten sposób jest o tyle łatwiejszy, może trudniejszy, ale wizualnie lepiej wygląda, bo nie tworzy nam się wtedy tutaj taka dziura. Gdybym się jeszcze raz wbiła tutaj, dziurka by była większa i przy zszywaniu sweterka zawsze gdzieś tam ta dziurka może nam właśnie się pokazać. No ale to właściwie zależy od Was, jak Wy chcecie robić. Ja je tak przetestowałam i tak robię. Więc tak, to jest tutaj pierwsze zwiększenie na tej stronie i oczywiście zrobimy takie same tutaj. Więc zaraz dojdę i pokażę Wam. I jestem już tutaj na końcu, zostało mi ostatnie oczko i tutaj również robię takie same zwiększenie, czyli znowu narzut i tak samo rozdzielam oczko, żeby nie robić zbyt dużej dziurki. Najpierw wbiję się w tylną pętelkę, tutaj symetrycznie, czyli tylna pętelka idzie jak gdyby od środka, a na zewnątrz robię tutaj w całe oczko. Tutaj można sobie właśnie pomóc paluszkami, żeby nam to przeszło w ten sposób. A to była, słuchajcie, lewa strona, bo na prawej mam włóczkę zaznaczoną. Teraz odwracamy robótkę i ja, tak jak mówiłam, nie będę robiła zwiększenia na prawej stronie, ponieważ nie chcę, żeby było aż takie wielkie. Jeżeli Wy chcecie mieć takie trochę szersze to zwiększenie, bardziej takie batmanowe, możecie również robić je właśnie na prawej stronie, czyli takim samym sposobem wbijać się tutaj w to pierwsze oczko najpierw całe, później właśnie w tylną pętelkę, a jeżeli chcecie robić tak jak ja sweterek i nie kombinować, no to ja na prawej stronie po prostu tylko przerabiam, jak gdyby te oczka, które właśnie dołożyłam. I tym samym sposobem ja przerobię ten prawy rządek, tutaj na prawej stronie, znowu dojdę tutaj do końca, do lewego, tak samo będę właśnie w pierwszym oczku tutaj na lewej stronie zwiększała. I te zwiększenia będę robiła dotąd, dopóki mniej więcej, tak jak założyłam sobie tutaj na moim planie, uzyskam około 15 cm, więc prawdopodobnie też będę miała tutaj te 10 rzędów. Oczywiście to się jeszcze może wszystko zmienić, bo robię na bieżąco i patrzę, czy faktycznie to mi pasuje. No ale przerobię tyle, ile założyłam, pokażę Wam, jak wyszło i czy będzie mi odpowiadało. Przerobiłam już moje rzędy rozszerzające i tak oto na górze wyszło mi około 53-54 cm. Oczek tutaj mam w tym momencie 92, czyli tak naprawdę z 72 na 92 o 20 oczek więcej, po 10 na każdą stronę, co spowodowało, że zwiększyło mi się tutaj o 5 cm z każdej strony. I tyle mi wystarczy, więcej nie będę już rozszerzała, ponieważ właśnie moja długość tutaj sweterka już wynosi te 30 cm w tym momencie. Do tego dojdzie jeszcze ściągacz 10 cm, więc już mam 40 cm. W następnym etapie będziemy właśnie dodawać rękawki i tutaj połowa tego rękawka też mi zajmie około 16-17 cm, więc myślę, że tyle mi wystarczy.
Jeżeli Wy potrzebujecie więcej, no to trzeba będzie właśnie dostosować sobie dalej tą szerokość i robić sobie dalej do momentu, kiedy chcecie mieć tutaj już wysokość pod paszkami odpowiednią. Jeżeli, słuchajcie, chodzi o rękawek, to tak jak widzicie, na moim sweterku jest tutaj ten ściągacz bardzo długi, bo ja zdecydowałam, że tutaj ten rękawek z tej włóczki będę robiła tak mniej więcej do łokcia, nie dalej, no tak mówię mniej więcej. Czyli przyłożyłam sobie do siebie już ten sweterek, on mi tam troszeczkę właśnie za ramiona sięga. Następnie przeliczyłam sobie, ile mi brakuje jeszcze centymetrów do łokcia i ile to mniej więcej przekłada się tutaj na liczbę oczek. I mi wyszło mniej więcej około 36 oczek, będę potrzebowała jeszcze z tej strony i z tej strony, więc ja będę tutaj dalej nabierała oczka, 36. Natomiast jeżeli Wy chcecie mieć sweterek z dłuższymi ramionami, tutaj rękawkami w tym wzorze, to trzeba odpowiednio po prostu nabrać większą ilość oczek. A jeżeli robicie ze mną, no to nabieramy 36 oczek łańcuszka. Czyli tak, słuchajcie, jesteśmy znowu na prawej stronie. Ja zaznaczyłam sobie niteczką ostatni rząd, który zrobiłam właśnie tutaj powiększający, ostatni łańcuszek, żeby miała pewność później z powrotem, jak nie zgubię gdzieś moje obliczenia, gdzie właśnie był ostatni rządek, który wliczał się jak gdyby jeszcze tutaj do rozszerzeń. Natomiast kończymy właśnie tak, że tu mamy z tej strony włóczkę, jesteśmy na prawej stronie i przerobiliśmy właśnie prawą stronę i w tym momencie będziemy właśnie dodawać na razie same oczka, a wracając będziemy już po prostu tworzyć wzór. Czyli jak gdyby na lewej stronie będziemy dalej tworzyć wzór, a tu z racji tego, że mamy włóczkę, po prostu zrobimy sobie oczka łańcuszka. Czyli tak jak mówiłam, ja będę nabierała 36 oczek, czyli po prostu nabieramy zwyczajnie 36 oczek w ten sposób. Aha, i warto sobie właśnie jeszcze zaznaczyć tutaj to ostatnie oczko, że w razie czego, żebyśmy pamiętali, że to jest jeszcze ze wzoru i w razie gdybyśmy się pomylili, wiedzieli, od którego momentu mamy zacząć liczyć. Więc po prostu nabieramy. Raz, dwa, trzy. Na końcu oczywiście też robię jeszcze dodatkowe oczko łańcuszka, to jest 37, które również nie będzie wliczane. Teraz robimy tak samo jak na początku, odwracamy sobie łańcuszek i po prostu będziemy zrobić zwykłe półsłupki nawijane w ten sposób. Raz, dwa, czyli to, co już przerabialiśmy na początku, więc prościzna. Dojdę do końca i pokażę Wam, jak tutaj to połączyć. I 36 oczko mam tutaj. Też mam taką tutaj właśnie pęteleczkę, chodzi nam o tą pętelkę tutaj taką wystającą. Również przerabiam. Następnie odwracam sobie właśnie, dostosowuję sobie ten łańcuszek do mojego tutaj panelu w ten sposób. Przerabiam sobie dalej, już mogę sobie wyciągnąć ten znacznik i przerabiam sobie dalej zgodnie z naszym wzorem właśnie tutaj w tylną pętelkę łańcuszka. Czyli jak gdyby trzeba lekko troszeczkę przekręcić sobie ten łańcuszek w ten sposób, żeby nam tutaj dostosować sobie do naszego panelu. I oczywiście przerabiamy dalej, dojdziemy do drugiego końca. Pokażę, jak będziemy robić łańcuszek na drugim końcu. Drugim będziemy troszeczkę inaczej, ponieważ musimy już mieć tutaj taki szerszy łańcuszek. Nie możemy zacząć od samych oczek, będziemy robić taki szerszy łańcuszek. Przerobiłam sobie już ten rzędek do końca, czyli mamy przerobioną tutaj jedną część rękawku i będziemy robić drugą, ciąg dalszy, czyli tutaj jesteśmy dalej na lewej stronie, ale nie możemy zrobić zwykłego łańcuszka, bo tutaj już potrzebujemy szerszy łańcuszek, bo by nam się troszeczkę wzór pogubił. Czyli tak, zatrzymujemy się przed ostatnim oczkiem i w ostatnie oczko zrobimy sobie zwykłe oczko w tylną pętelkę. Ja sobie zaznaczę to oczko, żebym wiedziała, od którego mam liczyć i żeby mi było prościej. A teraz będziemy robić takie poszerzone właśnie oczka łańcuszka na zasadzie półsłupków nawijanych. Tylko będziemy je robić troszeczkę w inny sposób, ale też bardzo prosty. Robimy tak, robimy narzut i biorę sobie całe to oczko, teraz to ostatnie, które miałam tutaj, czyli tu była tylna pętelka, tu jest przednia, więc zahaczam sobie o całe, przekładam włóczkę, mam teraz 3, robię narzut, przekładam przez jedno, znowu mam 3, robię narzut i przekładam przez 3. I tym sposobem wychodzi nam taki półsłupek właśnie nawijany, trochę oszukiwany, ale on bardzo podobnie wyglądać będzie właśnie jak ten łańcuszek.
I znowu, pierwsze może było takie trochę trudniejsze, ale następne już naprawdę będą prostsze. Znowu mamy narzut. Teraz musimy wyszukiwać sobie, jak sobie odwrócicie właśnie robótkę, to tutaj będzie taki łańcuszek. On może nie jest do końca jakiś taki widoczny, ale tak, tu jest pierwsza pętelka i tu nam się schowała druga pętelka. Ona jest troszeczkę mniejsza, ale jest tutaj. I znowu przekładamy przez nią włóczkę. Znowu mamy 3. Przekładam przez jedną. Robię narzut i teraz przekładam przez 3. I mamy kolejne oczko. I znowu, słuchajcie, robimy narzut. Teraz już tutaj tą pętelkę będzie lepiej widać, tylną. Tu jest pierwsza część, druga jest troszeczkę mniejsza, ale ona tutaj jest. Trzeba się przebić, przekładać włóczkę i następnie znowu narzut, przez jedną, narzut i przez 3. I kolejne oczko. Znowu narzut, przekładamy tutaj sobie przez ten łańcuszek z tyłu, przekładamy włóczkę, narzut przez jedno i narzut przez 3. W ten sposób będzie nam powstawał bardzo podobny łańcuszek, kontynuacją tutaj wzoru. Tu mamy tutaj te oczka, o których mówiłam, że trzeba będzie ich wyszukiwać. Ja już w tym momencie mam zrobione 4. Przerobię jeszcze jedno z Wami, czyli narzut. Tutaj mamy taką pętelkę, jak gdyby od końca, tu gdzie będzie właśnie rękawek zszywane. Jest pierwsze takie większe oczko, drugie troszeczkę mniejsze. Przekładamy i najpierw musimy przełożyć przez jedno, a później jeszcze narzut i przez 3. Czyli tak jak mówię, półsłupki nawijane. Słuchajcie, takich oczek musicie zrobić tyle, ile sobie wymierzyliście. Ja zrobię 36 i pokażę Wam, co dalej. Mam już moje 36 oczek i znowu na końcu robię dodatkowe oczko, przekładam robótkę i robimy dalej nasz wzór, czyli po prostu półsłupki nawijane w tylną pętelkę. Cały czas już będziemy robić tak samo, już nie ma żadnych zwiększeń, czyli robimy na prosto. W tym momencie, jak sobie właśnie tutaj odwrócimy robótkę, jestem już na prawej stronie. Moje łańcuszki wyglądają tak samo, mają taką samą jak gdyby wielkość. Robiliśmy to właśnie po to, żeby zachować tutaj ciągłość tego wzoru. Czyli tak naprawdę na lewej stronie z poprzedniego, na prawej stronie z poprzedniego wzoru był tylko łańcuszek, a na lewej przerobiliśmy takie grubsze łańcuszki, czyli mamy tutaj z jednej i z drugiej strony porówno. Słuchajcie, no robimy tam dokąd potrzebujecie. Ja przerobię około 16 właśnie centymetrów i zobaczę, czy tyle mi wystarczy. No i się z Wami wtedy połączę. Jestem już z powrotem, przerobiłam sobie już prawie moje rękawki, tu mam około 15 cm, prawie, dlatego że postanowiłam, że przerobię jeszcze jeden rządek troszeczkę inaczej, to znaczy będę starała się tutaj uwypuklić do takiej łaski, żeby właśnie ten nasz dekolt nie był za bardzo przy szyjce i nas nie denerwował. Zrobimy tutaj taki lekki właśnie dołek w tym momencie, więc powiedzmy, że zrobię jeszcze jeden tutaj rządek, jak gdyby tam i z powrotem, uwzględniając właśnie tutaj ten dołeczek na nasz dekolt. Czyli tak, musicie sobie podzielić teraz właśnie sweterek, gdzie będzie Wasz dekolt, wyznaczyć sobie najlepiej właśnie środek swetra, przyłożyć sobie metr i zobaczyć, ile byście chcieli na ten dekolcik. Ja tutaj mam około 24 cm i symetrycznie właśnie sobie go podzielić. Czyli tak, tu mam 44 oczka, tu mi wyszło 60 oczek i z drugiej strony 60 oczek. Wy też musicie tak podzielić symetrycznie, wiadomo, żeby sweterek był równy. Następnie przerobię właśnie jeszcze tutaj rządek na tej stronie, jestem na prawej stronie sweterka i zatrzymam się właśnie tutaj i pokażę Wam teraz, jak będziemy tutaj wykańczać inaczej trochę dekolt, żeby właśnie nam powstała taka łezka. Czyli jestem sobie tutaj w tym miejscu i w tym momencie wypinam sobie ten marker, to jest mój środek i będę robiła oczka właśnie niższe, czyli jak tu były półsłupki, to zrobię sobie tutaj oczka ścisłe, ale zrobię sobie je z narzutem, czyli również wbiję się w tylną pętelkę w ten sposób, ale zamiast robić narzut, od razu przełożę przez 2. Dzięki czemu ten wzorek będzie właśnie niższy i już nam się tutaj będzie tworzyło takie zagłębienie. Zaznaczę sobie, żebym zwracając wiedziała, w którym momencie mam również przerabiać inaczej te oczka. Czyli tutaj po prostu przerabiamy sobie zwykłe oczka ścisłe z narzutem, wbijając się właśnie w tylną pętelkę w ten sposób.
dzięki czemu właśnie tutaj już będziemy mieć troszeczkę niżej. Przerabiamy tak do tego momentu, a później z powrotem wracamy naszym standardowym wzorem, czyli przerobię i zaraz Wam jeszcze pokażę. Jestem już przy moim drugim znaczniku, więc również sobie go właśnie wypinam i jeszcze robię go sobie w oczkami ścisłymi nawijanymi i również zaznaczam, żebym wracając wiedziała, w którym momencie również te oczka mam wykonać. I znowu z powrotem robię mój podstawowy wzór w ten sposób. Słuchajcie, tak jak mówiłam, ja tą zmianą tego dekoldu będę robiła jeszcze wracając, czyli jak gdyby na lewej stronie. Dokładnie to samo, kiedy dojdziemy tutaj do końca, wracamy i znowu przerabiamy tym samym sposobem i przejdziemy tak po prostu całość. I następnie zajmiemy się już rozdzielaniem właśnie tutaj na ten dekolcik. Jeżeli Wy potrzebujecie mieć ten dekolcik troszeczkę głębszy, możecie więcej takich rzędów zrobić. Wtedy, o wiadomo, on się będzie tak bardziej tutaj nam uwypuklał. Ja lubię te dekoldy w łódeczkę, dlatego postanowiłam zrobić to tylko po prostu rzędem tam i z powrotem. No to co, przerobię to i spotkamy się na rozdzielaniu tutaj drugiej części panelu. Przerobiłam sobie już moje dwa rzędy i z powrotem wróciłam tutaj na prawą stronę, czyli prawa i lewa strona. To było właśnie tutaj zmniejszanie tego naszego dekoltu. Już widać, że on się tutaj troszeczkę właśnie zaokrąglił. Teraz słuchajcie, jeżeli chcecie robić właśnie osobno sweterek, właśnie żeby były dwa osobne panele, bo jest Wam tak wygodniej, to jest właśnie ten moment, kiedy my kończymy ten panel. Można po prostu odciąć sobie tutaj nitkę na końcu, włóczka i po prostu robić drugi panel. Jeżeli chcecie robić tak jak ja, czyli właśnie łączony, żeby był w całości, to będziemy właśnie teraz rozdzielać tutaj łańcuszek na tę drugą część dekoldu. Ja właśnie tutaj zawróciłam sobie już tutaj na prawej stronie, jestem właśnie w tym miejscu, gdzie będę robiła łańcuszek na drugą część dekoldu. Tu jest właśnie moja prawa strona, czyli zaczynam od prawej strony. Przerobiłam już kolejną część rękawka, która się będzie już wliczała w drugą część naszego panelu. I teraz słuchajcie, mam dalej zaznaczony właśnie mój dekoldzik. Tutaj znacznik wchodzi w skład dekoldu, również ten, więc przerobiłam ostatnie oczko przed jak gdyby właśnie tym dekoldem. Następnie właśnie wepnę sobie również znacznik na chwilkę, żeby właściwie no, nie pomylić się przy liczeniu oczek i wiedzieć, gdzie zaczęłam, gdzie skończyłam. I oczywiście będziemy teraz nabierać tyle samo oczek, co przeznaczyliście tutaj na ten dekolt. Ja przeznaczyłam 44 oczka, więc po prostu będę je nabierała. A zwykły łańcuszek, tak jak już robiliście, więc po prostu robimy. Raz, dwa, trzy, cztery. Mam już 44 oczka mojego łańcuszka i oczywiście będziemy zaczepiać tutaj, więc tak, uwaga, tu było moje oczko wliczające się do dekoldu, tu mam również 44, więc 45 tak naprawdę będzie już tutaj wliczane do tego następnego wzorku, czyli robimy po prostu, musimy zrobić sobie narzut w ten sposób, zaczepić sobie o tylną pętelkę, przełożyć i przełożyć właśnie tutaj przez te wszystkie trzy. Starajmy się to w miarę ciasno zrobić, żeby właśnie nam się tutaj nie bardzo rozluźnił ten dekoldzik. I znowu robimy sobie dalej. Ja przerobię sobie do końca i powiem Wam, jak będziemy wracać. Natomiast jeszcze tutaj właśnie doradzam zaczepić sobie tutaj również marker w miejscu, w którym mamy te 44 oczka, żebyśmy wiedzieli, że wracając również będziemy robić inny wzór, bardzo właśnie podobny tutaj do tego, żeby również powstała nam taka łezka. O, w ten sposób. Natomiast dalszą część robimy bez zmian, wracamy i jak dojdę do markera, to znowu Wam pokażę, co dalej. Już przerobiłam sobie tą część i znowu z powrotem jestem tutaj właśnie przy tym łączeniu. Czyli tak, upewniamy się, że tu mamy tyle oczek, ile zostawiliśmy. Ja w tym momencie mam właśnie te 60, czyli jest 60 i zaczynamy przerabiać łańcuszek. I oczywiście jeszcze bardzo ważne, o czym zapomniałam powiedzieć, że łańcuszek musi być ładnie tutaj wyprostowany, czyli jak go łączycie, to upewnijcie się, że on nie jest nigdzie właśnie poskręcany, no bo później Wam będzie ciężko go przerobić. Musi iść ładnie tutaj prosto, wszyściuteńko. Więc jak idzie prosto, to będziemy go przerabiać. Przerabiamy go
tak samo jak tą część, czyli będziemy robić te właśnie oczka ścisłe też nawijane, ale będziemy się tutaj wbijać, jak gdyby tutaj obrócimy sobie troszeczkę ten łańcuszek w tylną pętelkę, żeby z przodu właśnie było widać tutaj na tą ładną część tego łańcuszka. Czyli jak wiemy, że jesteśmy tutaj przy pierwszym oczku, odwracam sobie troszeczkę tu robótkę w tą stronę, będę robiła oczka ścisłe nawijane i wbijała się właśnie w tą tylną pęteleczkę, którą zawsze wbijaliśmy się na początku, jak robiliśmy pierwszy łańcuszek. I mamy pierwsze oczko. Oczywiście również je zaznaczę, żebym znowu wracając wiedziała, gdzie mam zrobić jeszcze wcięcie na dekolt, ponieważ też będę tutaj robiła 2 razy tam i z powrotem. Liczę dopiero ten pierwszy rząd, no bo to był zwykły łańcuszek, czyli znowu narzut, wbijam się w tą pętelkę z tyłu i przekładam. Narzut, wyszukuję pęteleczki i przekładam. Narzut w ten sposób. Oczywiście musi Wam wyjść taka sama liczba oczek, co tutaj. I jak przerobimy wszystkie oczka tutaj, to znowu będziemy przerabiać wzór dalej. Ja jeszcze się połączę, jak będę tutaj. I jestem tutaj przed ostatnim oczkiem, żeby właśnie Wam pokazać, gdzie jest moje 44 oczko. Czyli jak wywinęłam sobie łańcuszek, to ostatnie oczko jest tak naprawdę tutaj, tą taką pętelką wystającą. W ten sposób, też taką właśnie tylną, i to jest moje 44 oczko. O. I tak właśnie, jeżeli ułożyliście sobie równo, łańcuszek będzie Wam się ładnie równo układał. Następnie wypinam sobie ten marker. Tutaj u mnie on pokazywał pierwsze oczko z tamtego wzoru. Obecnie sobie go przepnę i zapnę już tutaj do dekoldu. W ten sposób. I oczywiście dalej kontynuujemy tutaj wzór do oczka, które tutaj było pierwsze ze wzoru, czyli półsłupki nawijane. W ten sposób. Słuchajcie, no mamy połączoną tak naprawdę ze sobą już najważniejszą część, czyli właśnie ten panel. Mamy zrobiony otwór już na dekoldzik. Jego jeszcze później będziemy go ładnie tutaj obrabiać, żeby też ładnie wyglądał. Natomiast ja jeszcze tutaj dojdę do końca i jeszcze jedną turę przerobię właśnie tutaj ten dekolt oczkami ścisłymi nawijanymi. Następnie już przejdę do zwykłego wzoru, który tutaj robiliśmy i będę dalej wykonywała dalszą część tutaj rękawku, żeby oczywiście była taka sama jak tutaj. Ja przerobię ten rękawek i powiem Wam, jak u mnie wyszło, jak będziemy właśnie kończyć ten rękaw i jak będziemy później wykonywać dalszą część sweterka. Więc przerobię i się z Wami połączę. Skończyłam już przerabiać moje rękawki. Wyszło mi dokładnie tutaj po 11 takich warkoczy z tej strony i z tej. Tak samo również musicie sobie mniej więcej właśnie rozdzielić na pół i zobaczyć, w którym momencie mamy tutaj połowę i właśnie podobną ilość warkoczy zrobić tu, co tu. I teraz będziemy się zajmować tutaj tą częścią, tu, zmniejszającą właśnie pod rękawkami. I teraz bardzo ważne jest sobie właśnie przypomnieć, jak robiliśmy tutaj. Jak sobie przewiniecie filmik, czy nawet ja już pamiętam, bo sobie zapisałam, że ostatni tutaj nasz rząd był robiony na prawej stronie. Tutaj cały rządek bez żadnego zwiększania był na prawej i na tej prawej stronie również robiliśmy właśnie oczka, same oczka łańcuszka. I dopiero wracając robiliśmy sobie pełny wzorek właśnie tych słupków nawijanych. I tak samo musimy właśnie zrobić tutaj, żeby właśnie symetrycznie nam się te linie tutaj zgadzały i ilość i rzędy. Zrobimy dokładnie tak samo tutaj. Czyli tak, ja kończę w miejscu, gdzie mam tutaj taki warkoczyk, czyli jestem tak jak gdyby przerobiłam rząd na lewej stronie, tutaj, i na lewej stronie kończę oczkiem ścisłym i zamykam. Z powrotem wracam na swoją prawą stronę. Tutaj mam moją włóczkę zaczepioną, więc wiem, że to jest moja prawa strona. I teraz rozdzielę właśnie sobie te rękawy. Czyli tak, trzeba zostawić tutaj po boku tyle, ile dokładaliśmy oczek. Ja dokładałam 36, więc zostawiam tutaj 36 po tej stronie i 36 po tej stronie. Więc jeżeli dobrze zrobiłam, to trzeba przeliczyć. Tu w środeczku powinno mi zostać 92 oczka i przeliczyłam i właśnie tyle mi zostało. Więc Wam też powinno tak zostać tyle, ile sobie właśnie wyznaczyliście. I od tego momentu tak naprawdę będziemy teraz samo to przerabiać, sam ten środeczek.
ten etap, już właśnie uwzględniając zmniejszanie. Czyli tak, trzeba sobie odliczyć i być przede wszystkim na prawej stronie, żeby właśnie wzór nam się zgadzał, żeby szło wszystko tak samo. Będziemy kontynuować w tym miejscu. Czyli musimy sobie zrobić pętelkę podstawową w ten sposób i będziemy po prostu tutaj zaczepiać o oczko. To było jeszcze wliczane do mojego rękawku, tu mam puste. Zaczepimy sobie o całe oczko, żeby ta krawędź była stabilniejsza. W ten sposób ściągniemy tu, żeby było troszeczkę mniejsze. Przełożymy i zrobimy oczko. To jest oczywiście jeszcze nie wliczane. Następnie zrobimy właśnie ten półsłupek nawijany. O, w ten sposób. I można sobie tutaj również zaznaczyć znacznikiem, żeby było wiadomo, gdzie jest to pierwsze oczko. Wtedy nam będzie prościej, jak będziemy wracać. I oczywiście dalej tutaj przerabiamy tak samo. Na tym etapie tutaj właśnie jesteśmy na prawej stronie, czyli zgodnie właśnie z pierwszym naszym rękawkiem. Tutaj nie ma żadnego zmniejszenia, więc po prostu przerobię tutaj dotąd i pokażę Wam, co dalej. Przerobiłam sobie już ten cały rządek na prawej stronie bez żadnego zmniejszenia. Następnie oczywiście robimy oczko łańcuszka i będziemy przerabiać już lewą stronę. I tutaj od lewej strony będziemy właśnie zmniejszać, czyli na każdej lewej stronie będziemy zmniejszać. Tam w tamtym rękawku dodawaliśmy, a tu będziemy zmniejszać na lewej stronie. Czyli robimy tak, narzut i dwa pierwsze oczka przerobimy razem, czyli znowu wbijam się tu w tylną pętelkę i później jeszcze raz w drugą tylną pętelkę z drugiego oczka. Przekładam włóczkę przez te dwie pętelki, robię narzut i przekładam przez 3. I mamy pierwsze zmniejszenie, które również możemy sobie zaznaczyć, żeby było nam łatwiej, wracając właśnie też przerobić to oczko. W ten sposób. I znowu robimy sobie do drugiego końca tak samo. I na końcu również dwa oczka przerobimy razem, czyli tutaj już mogę sobie wyciągnąć. Znowu robię narzut, wbijam się w jedno. Tu możemy zahaczyć o całe oczko, jak nam się uda, żeby właśnie było tutaj stabilniejsza krawędź. Przekładamy przez te dwa. Mamy 3 pętelki, narzut i znowu. I w ten sposób wykonaliśmy już zmniejszenie na lewej stronie. Jak sobie obrócimy, oczywiście obróbkę jesteśmy robótkę na prawej stronie i tutaj nie wykonujemy zmniejszenia, przerabiamy. Czyli słuchajcie, prosto. Na lewej stronie zmniejszamy, na prawej przerabiamy i oczywiście zmniejszamy dotąd, dopóki nie uzyskacie tej samej wielkości oczek, którą tutaj właśnie nabraliście na początku, gdzie właśnie ścieg był tutaj prosty. I oczywiście, jeżeli już uzyskamy tyle oczek, to przerabiamy również tutaj tyle rzędów, co było właśnie na prosto. Czyli ja muszę dojść do 72 oczek i później przerobić takich 10 warkoczyków, bo tak miałam tutaj wliczone, również bez dodawania oczek. Oczywiście to wszystko będzie widać, ponieważ ten wzór właśnie jest duży, więc możecie właśnie podpatrywać, jak to tutaj szło. Ja sobie właśnie zapisywałam, ile rzędów było takich prostych, mi wychodziło po 10 takich warkoczy, więc słuchajcie, jeżeli dobrze tutaj zaczniecie właśnie w tym rogu, tak jak ja tutaj zaczęłam od prawej strony, to wszystko właśnie powinno wejść symetrycznie i ładnie się nam tutaj układać i być tak samo. Więc ja przerobię już do końca ten sweterek i zaczniemy od wykończenia tego sweterka, czyli robienia ściągaczy. Ja już przerobiłam sobie cały sweterek tym wzorkiem, więc zaczęłam już robić tutaj ściągacz. To jest ściągacz właśnie na jednym z paneli. Na razie jeszcze nie zszywałam sweterka, będziemy na razie pracować tylko tutaj, wykańczać ściągacze, a zszyjemy, jak już ściągacze będą gotowe. Ja swój ściągacz będę robiła tylko z brązowej włóczki, również zwijanej podwójnie. Wy możecie zrobić ją również w takim samym wzorze lub nawet w jaśniejszym. Oczywiście to zależy od Was, jak Wam się podoba. Mój ściągacz, słuchajcie, nie do końca pełni taką rolę ściągacza, jest tylko wykończeniem, ponieważ jest w zasadzie na równi tu sweterkiem, ponieważ ja nie mam tutaj dosyć szeroko, więc nie chciałam, żeby mi jeszcze ten ściągacz zawężał. Ale w trakcie robienia pokażę Wam, co zrobić, gdy macie właśnie tu szeroko i chcielibyście, żeby ściągacz Wam jednak trochę ściągnął ten Wasz sweterek.
Oczywiście taki sam ściągacz będziemy wykonywać na rękawkach, tylko ja będę robiła go dłuższy, więc pokażę Wam, jak robię tutaj na dole i pokażę Wam też, co zrobić właśnie z rękawkami, ponieważ właśnie tutaj na tych panelach, gdzie kończyliśmy, mamy ładny łańcuszek i łatwo nam się będzie zaczepiało tutaj ten ściągacz. Natomiast przy rękawkach tutaj nie mamy tego łańcuszka, więc ja pokażę Wam, jak tutaj wykończyć, żeby właśnie stworzyć taki łańcuszek i żeby stworzyć sobie ładne połączenie właśnie ze ściągaczem na rękawkach. Najpierw zajmiemy się tutaj ściągaczem już na drugim panelu, więc no, zaczynamy robić. Czyli tak, zaczynamy od ułożenia sobie sweterka na prawej stronie, ponieważ ściągacz będziemy tutaj przyczepiać będąc na prawej stronie. Czyli ja mam tutaj jedną krawędź w tym momencie, gdzie nie mam właśnie wykończonego ściągacza. Jestem tutaj na prawej stronie i stąd zaczynamy. Czyli tak, robimy sobie pętelkę naszą podstawową. Ja biorę sobie to samo szydełko numer 4, nic tutaj nie zmieniałam. Będziemy sobie teraz zaczepiać tą pętelkę o pierwsze tutaj oczko z naszego tutaj łańcuszka. Ono gdzieś tutaj jest. Trzeba się wbić w ten sposób. I zaczepimy sobie tą pętelkę. Przełożymy, przekładamy tu i robimy jedno oczko. Następnie ja już wypróbowałam ściągacz, więc Wy jak już przerobicie sobie ten wzorek, to musicie sobie sprawdzić, ile chcecie jeszcze mieć, jaką długość tego ściągacza. Ja założyłam, że będzie około 10 do 11 cm i tak mniej więcej mi wyszło. I żeby uzyskać te 10 cm, muszę nabrać 20 oczek. Wy jak potrzebujecie więcej czy mniej, będziecie musieli sobie po prostu wymiarować ten sweterek i zobaczyć, ile jeszcze potrzebujecie i tyle odpowiednio nabrać oczek. Po prostu metodą prób i błędów najpierw nabrać, nie wiem, 15 czy 20 oczek, zobaczyć, ile właśnie Wam zajmuje tutaj zrobienie tego ściągacza. Więc tak jak mówiłam, ja będę nabierała 20 oczek, czyli robimy oczko łańcuszka do góry. Tu mam już pierwsze i to wliczam, czyli to jest raz, 2, 3, 4, 5, 20, już mam nabrane, robię jeszcze jedno dodatkowe zawsze, tak jak pracujemy na tej krawędzi i znowu odwracam łańcuszek, żeby właśnie wbijać się w tą tylną pętelkę i tutaj na razie wykonuję sobie półsłupki nawijane, czyli muszę wykonać 20 półsłupków, wbijając się tutaj w tą środkową tylną pęteleczkę, czyli tyle wykonujemy, ile nabraliśmy tutaj oczek łańcuszka aż do końca. I tu mam jeszcze ostatnie oczko do przerobienia, o którym nie mogę zapomnieć i również tutaj wbijam się w taką tylną pętelkę, która tutaj mi wystaje. W ten sposób. Słuchajcie, następnie będziemy właśnie zaczepiać o ten łańcuszek. Czyli tak, tu mamy oczko już zaczepione, wyszukujemy następne, całe oczko zabieramy, przekładamy włóczkę i robimy oczko ścisłe. Raz. I jeszcze w kolejne przekładamy włóczkę 2. Czyli za każdym razem, kiedy jesteście na dole, musimy wyszukać 2 osobne oczka tutaj, nie te, które już było tutaj zaczepione, zrobić 2 oczka ścisłe. I teraz dopiero odwracamy sobie tak, w ten sposób, że jesteśmy tutaj jak gdyby z lewej strony, z tyłu, tu jest nasza prawa, tu jest nasza lewa i teraz będziemy zmieniać wzór. W taki sposób, że tak, tych 2 oczek, które tutaj zrobiliśmy, oczka ścisłe nie liczymy, one nie są wzorem, jest tylko tutaj zaczepieniem o sweterek, więc jak gdyby w trzecie oczko, i to nawet widać, bo ono jest takie większe, te 2 będą mniejsze, dopiero będziemy się tutaj wbijać w to trzecie oczko. A tak naprawdę to ono tutaj jest już z krawędzi, z brzega, więc widać, że to będzie to oczko. Tylko z tej strony widać, że mamy 2 zaczepienia. Robimy narzut. I teraz wbijamy się tutaj w całe oczko, czyli taką podwójne, te 2 pętelki, przednia i tylna, całe oczko, przekładamy włóczkę i przekładamy przez 2. Czyli są to oczka ścisłe nawijane, wbijane w całe oczko. I znowu narzut, całe oczko, przekładamy i przez 2. Narzut i w ten sposób robimy sobie tutaj do końca. Jestem już na końcu, przerobiłam ostatnie oczko, znowu robię oczko łańcuszka i odwracam sobie znowu na prawo w ten sposób, tutaj i tutaj będę wykonywała półsłupki nawijane, czyli znowu narzut i teraz będę wbijała się w tylną pętelkę.
czyli tu w środek jak gdyby oczka wbijam się i zaczepiam o tylną pęteleczkę. Przekładam sobie włóczkę, mam 3 pętelki, znowu robię narzut na szydełko i przez 3. Czyli to, co robiliśmy tak naprawdę tym wzorem naszym sweterek, czyli to już mamy opanowane, bo przerobiliśmy sweterek. Czyli tutaj wbijamy się w tylną pętelkę i znowu jak dojdziemy do końca i na końcu pamiętajmy, żeby jeszcze przerobić to ostatnie oczko, które tutaj mamy. Ja przerabiam je całe, żeby tutaj nie było robić jakichś takich dziurek, to zauważyłam, że jak przerobię je całe, to wtedy to ładniej wygląda. Czyli jak gdyby wbijam się w całe tutaj oczko. I znowu przerobiliśmy jak gdyby nasze 20 oczek góra-dół i znowu musimy jak gdyby to zaczepić o nasz sweterek. Czyli tak, tutaj widzimy, że jest pociągnięcie i to oczko jest tutaj zajęte, więc jego już tutaj nie uwzględniamy. Bierzemy sobie nowe, kolejne, puste, zaczepiamy o 2 puste oczka. Czyli tak, wbijamy szydełko, przeciągamy włóczkę i przeciągamy przez oczko ścisłe. I znowu wbijamy szydełko, przeciągamy włóczkę i oczko ścisłe. I właśnie tutaj, słuchajcie, Wam chciałam powiedzieć, że jeżeli potrzebujecie ściągacz bardziej ściągający Wasz sweterek, bo ten będzie luźny, też w zależności od tego, jaki rodzaj włóczki wybierzecie, to tak naprawdę trzeba dostosować sobie, posprawdzać, ponieważ no, to wszystko zależy od tego, z czego robimy, jakim szydełkiem i jak nam tutaj wychodzi. Dlatego ja zawsze pierwsze przerabiam, żeby dobrze Wam pokazać, jak to u mnie wygląda. I ja po prostu postanowiłam, że on będzie taki luźniejszy, ten ściągacz. I dlatego zaczepiałam o 2 oczka. Ale jeżeli potrzebujecie, żeby on się bardziej ściaśniał, musicie wręcz nawet zaczepić jeszcze jedno tutaj oczko, o 3 oczko. W ten sposób. Jeszcze raz o 3 i dopiero zakręcić i pomijać te 3 oczka i przerabiać wzór. I wtedy robótka Wam się będzie zagęszczała. I właśnie ja taką technikę będę stosować do rękawków, ale też nie do końca co 3, ponieważ za bardzo by mi zawęziło, ale zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Natomiast tutaj ja robię 2 oczka, 2 pętelki, 2 oczka ścisłe i przerabiam sobie dalej wzór. Jeżeli potrzebujecie gęściej, to róbcie w 3 oczko. Albo na przykład co 3, co 2, można dowolnie mieszać. Trzeba sobie po prostu wypróbować, jak Wam się układa sweter i jak jest wygodniej. I następnie, słuchajcie, znowu będąc na lewej stronie, bo tu mamy prawą, wykonujemy oczka ścisłe w całe oczko. Czyli narzut i przerabiamy przez 2. Czyli tak, wzór to jest taki, że jeżeli przerabiamy tylne oczka, to robimy oczka ścisłe z narzutem w całe oczko. W ten sposób to jest właśnie nasza lewa strona. Natomiast jak dojdziemy do prawej strony, robimy dokładnie to samo, co robiliśmy tutaj, czyli półsłupki nawijane, wbijane w tylną pętelkę. I taki mam pomysł na ściągacz. Jeżeli Wam się podoba, to róbcie ze mną. Jeżeli wolicie inne, no to przeróbcie według własnego pomysłu. Jeśli, słuchajcie, chodzi teraz o rękawki, to chciałam Wam właśnie pokazać, jak wykonać sobie ten łańcuszek, bo tak jak pokazywałam, tam nie ma takiej ładnej krawędzi i co zrobić, żeby właśnie te rękawki odpowiednio nam się dopasowały. Więc już Wam pokazuję. Czyli w tym momencie będziemy się zajmować krawędzią tutaj naszych rękawów, jednego rękawa. Więc tak, słuchajcie, no tu nie ma łańcuszka, rękaw jest pewnie dosyć szeroki, więc będziemy go tutaj troszeczkę zawężać. U mnie rękawek będzie naprawdę spory, bo będzie dosięgał aż tutaj do łokcia, więc on też nie do końca musi być taki ściągnięty, bo wiadomo, mamy inną szerokość rączki tutaj, inną tutaj, więc jeżeli zrobimy za wąsko, to tu będzie fajnie, ale tam będzie już nam ciasno. No więc będzie trzeba po prostu go dostosować do Waszej wielkości rączki. Ale na początek powiem Wam, jak to właśnie zrobić ten łańcuszek, czyli po prostu ja biorę sobie tą samą włóczkę, te same szydełko. Pewnie jak już oglądaliście moje filmiki, to już wiecie, co ja tutaj zrobię, ale dla początkujących już pokazuję. Zaczepiam sobie o pierwsze oczko, jakiekolwiek, które tutaj mi się właśnie napatoczy. Może być te. Zaczepiam sobie włóczkę w ten sposób i będę robiła taki właśnie tutaj oszukany łańcuszek. W ten sposób, że wyszukuję sobie tutaj pętelkę i robię oczko łańcuszka. I tutaj również wyszukuję sobie po środku jakąś pęteleczkę, gdzieś z kraja, która będzie tutaj najbardziej widoczna, może być ta, tak naprawdę nie ma tutaj znaczenia. I robię oczko łańcuszka i znowu tutaj w tym łańcuszku przekładam włóczkę, oczko łańcuszka. Staram się wbijać mniej więcej w te same miejsca, czyli wcześniej, jeżeli tutaj się wbijałam, to również się wbije tutaj.
żeby wszystko fajnie, ładnie, symetrycznie wyglądało, bo wtedy nasz sweterek wygląda jak ze sklepu. W ten sposób. Czyli tak, moja metoda jest taka, że właśnie troszeczkę będziemy zagęszczać tutaj, bo mamy szeroko, więc wykonujemy taki trochę ściśnięte te oczka łańcuszka. Ale robimy tak, jedno w takim łańcuszku i jedno gdzieś po środku. Łańcuszku i po środku. I oczywiście fajnie, jeżeli ta liczba oczek będzie taka sama przy jednym rękawku, ja przy drugim. Ponieważ mamy symetryczne, te rękawki są równe, więc jak tak samo zaczniecie, będziecie mieć tyle samo oczek łańcuszka. A warto sobie przeliczyć przy wykonaniu jednym i od razu wykonać tak samo przy drugim, żebyśmy pamiętali właśnie ile tych oczek było i żeby te rękawki też były w miarę właśnie równe. W ten sposób sobie wykonujemy i na końcu oczywiście zakończamy tutaj oczkiem ścisłym, bo będziemy zaczynać tutaj od początku. I Wam właśnie teraz pokażę, jak będziemy profilować sobie trochę ten rękawek. Przyrobiłam sobie już tutaj łańcuszek do końca, tak on wygląda. On troszeczkę się właśnie tutaj tak ściąga i to właśnie o to nam chodziło. Natomiast ja tutaj nabrałam już sobie 40 oczek łańcuszka, ponieważ u mnie ten rękawek jest dosyć długi. Wy również musicie już ubrać po prostu na siebie ten sweterek, przymierzyć sobie ile Wam brakuje i właśnie tak jak już wykonywaliście na przykład ten ściągacz w panelach, mniej więcej przeliczyć ile właśnie taki panel nam dał centymetrów, więc ile razy musimy pomnożyć. U mnie te właśnie 40 oczek to jest jeszcze około 20 cm na rękawek i tyle mi wystarczy. Natomiast jeśli chodzi właśnie o teraz profilowanie tutaj tego ściągacza, tak jak mówiłam, on nie może do końca nas aż tak ściskać, bo jest dosyć długi. Jeżeli Wy robicie krótsze, no to możecie go ścisnąć i robić w trzecie oczko, bo jeżeli Wam będzie zajmował tylko tyle, to tu szerokość rączki jest mniejsza niż na przykład tutaj dalej, tak? Ja natomiast robiąc taki duży ściągacz, no muszę uwzględnić całe tak naprawdę pół ręki, od łokcia aż tutaj do nadgarstka. Więc ja sobie wymyśliłam, że będę sobie robiła na przemian, już sobie trochę przetestowałam i tak mi się właśnie to udaje. Czyli tak, jeżeli w tamtym ściągaczu wbijałam się, zahaczałam o 2 oczka, to tutaj będę na przemian. Raz zahaczę o 2 oczka, raz zahaczę o 3 oczka. W tym momencie zahaczyłam w pierwszym oczku, więc na przykład tutaj zahaczę o jeszcze jedno. Oczywiście może to być na początku ciasno się przekuć, ale się uda. Czyli na przykład tutaj zahaczę o 2 i zacznę wykonywać wzór. A wracając, następnym razem zahaczę sobie tutaj o 3 oczka. Później wracając o 2. I na końcu zahaczę tak jak mi wyjdzie. Nie jest to jakieś, słuchajcie, wiążące, że musi być taka sama liczba tutaj zahaczeń. Natomiast warto pamiętać, jak zahaczaliśmy, żeby zrobić drugi raz taki sam rękaw i wtedy nam tak samo wyjdzie, jeżeli była taka sama liczba oczek. Więc ja przerobię sobie ten rękawek, no i pokażę Wam, jak to będzie właśnie u mnie wyglądało. Tak wygląda już przerobiony rękawek. Tutaj ewidentnie widać, że właśnie on nam tutaj zawęził tutaj tą krawędź, więc ja stosowałam dokładnie tą metodę, o której mówiłam, czyli najpierw 2 oczka, wbijałam się, później zawracałam i szłam z powrotem i 3 oczka, czyli 2, 3, 2, 3 i dzięki temu uzyskałam w ten sposób tutaj takie zawężenie. Wy oczywiście musicie dopasować do swoich rozmiarków i stosować tak, jak Wam jest wygodniej. Oczywiście, jeżeli wolicie szersze, w ogóle nie musicie stosować 3 oczek, możecie również robić tylko w 2 oczka. Tak samo właśnie ściągacza robimy drugi, ściągacz z przodu i z tyłu i oczywiście, kiedy mamy już skończone te ściągacze, będziemy zszywać sweterek. Pokażę Wam, jak będzie wyglądał już mój sweterek wykończone. No i jeszcze mogę Wam pokazać ewentualnie, jak można sobie poradzić z wykończeniem dekoltu. A jeśli właśnie chodzi o dekolt, to w zasadzie to zależy od Was, jak chcecie, czy żeby w ogóle był wykończony, ponieważ tutaj tak naprawdę mamy ładną krawędź, jest łańcuszek. Jedynie może nas tutaj drażnić ta krawędź, w zależności jak sobie właśnie połączyliście tutaj ze sobą te rękawki. Ja na obecną chwilę postanowiłam nie wykończyć tego dekoltu. Na razie mi tak odpowiada, no chyba że zacznie mi się tutaj coś rozszerzać i będzie mnie to właśnie denerwowało. Więc moja metoda na właśnie poprawienie tutaj stanu tego dekoltu jest taka, że tak naprawdę zrobić sobie można albo właśnie w takim samym kolorze, albo właśnie w brązowym kolorze lub w takim, który macie dominujący na rękawach. Zrobić sobie po prostu taki łańcuszek dookoła już, czyli przyczepić sobie włóczkę i również starać się tutaj w te same miejsca powbijać do oczek, tak jak tutaj, gdzie nie ma, to wyszukać sobie takie miejsce najbliżej tutaj właśnie krawędzi, o w ten sposób
i również oczkami ścisłymi, nawijanymi przejść sobie tutaj dookoła naszej krawędzi. W ten sposób. Tam, gdzie mamy już oczko, bo w pewnym momencie nam się właśnie tutaj pojawi to oczko. Na razie tutaj te boczne pętelki są jak gdyby takie skomplikowane, ale kiedy będziemy mieć już to oczko, można właśnie tutaj już później się wbijać, wyszukiwać całego oczka. Nawet można troszeczkę mniejsze szydełko wziąć i zrobić sobie dookoła taki rząd. Można zrobić jeden taki rządek bądź dwa, jak Wam wygodniej. Ja postanowiłam, że na razie właśnie nie będę wykańczać tego sweterka i zostawię go sobie takiego. Więc to w zasadzie zależy od Was, jakie chcecie wykończenie, bo tak naprawdę można z tego również i golf zrobić, idąc takim samym sposobem, jak robiliśmy właśnie rękawki czy ściągacze, robić sobie do góry i mieć również golfik. Sposobów jest naprawdę bardzo dużo, w zależności od tego, jak Wy chcecie. Mój ma wykończenie takie i takie pozostanie. No więc pokażę Wam już tylko, jak będzie zszywany sweterek. Moje ściągacze są już wszystkie gotowe i oczywiście po zrobieniu wszystkich ściągaczy czas na zszycie sweterka. Zszywamy oczywiście, jeżeli mamy w całości, to składamy tutaj na pół i zszywamy sobie tutaj te brzegi. No i w zasadzie sweter jest gotowy. U mnie już jest zszyty. Oczywiście pamiętajcie, żeby sobie zszywać tymi samymi, tą samą kolorem włóczek, co robiliśmy tutaj, czyli tu brązową, tutaj taką mieszanką, żeby to ładnie właśnie schludnie wyglądało. No i co? I pozostaje nam się już cieszyć naszym sweterkiem, a ja Wam bardzo dziękuję, że wytrwaliście do końca i obejrzeliście filmik i oczywiście zapraszam na kolejne. Do zobaczenia.